Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj najbardziej wyczekiwany przeze mnie zestaw od Kady, czyli Class Dominator 370. Zaprojektował go Michał Skorupka. Jest to już trzeci zestaw jego autorstwa na moim kanale. Pierwszy był telehandler, później wozidło. Mamy tutaj ponad 4,5 tysiąca elementów. Pudło jest ogromne, waży ponad 7 kg. Cena katalogowa to $350, czyli przy obecnym kursie w przeliczeniu jakieś 1350 zł. W Polsce można go już kupić na stronie humbi.pl, kosztuje 1300 zł. Ja składając zamówienie na humbi.pl dodatkowo skorzystałem jeszcze z kodu zniżkowego od Brodatego. Z tego co pamiętam to jest Brodaty 15, no i dzięki temu obniżyłem cenę tego zestawu o 15%, czyli finalnie kosztował mnie trochę ponad 1100 zł. Zastanawiałem się, z jakim zestawem od Lego można by go porównać, cenowo przede wszystkim. No i uznałem, że Bulldozer Cat będzie najbardziej odpowiedni. Oba zestawy mają prawie identyczne wymiary. Oba są na licencji. Oba mają elektronikę. Bulldozer Cat ma jej trochę mniej i też ma trochę mniej elementów. Katalogowo zestaw od Lego kosztuje ponad 1000 zł więcej. Z tyłu pudełka mamy trochę zbliżeń, trochę informacji o funkcjach. No i pierwszy raz widzę, że jest też możliwość sterowania przez aplikację, ale na szczęście Kada daje nam wybór, więc to od nas zależy, czy będziemy korzystać z pilota, czy z aplikacji. W środku po otwarciu mamy dodatkowo dwa duże pudła. W środku znajdziemy aż 54 woreczki z klockami. Dodatkowo mamy 3 pary różnych opon. Cztery felgi. Dwa bardzo długie aksle 32, bardzo twarde, trochę giętkich elementów. Osobno nadruki na kilku klockach. Bardzo jakościowo, no bardzo dobrze wyglądają. No i elektronika, dwa silniki L, nie, w sumie 3 silniki L, jeden serwo, 3 mikrosilniki, 2 piloty i 2 akumulatory. Czarnych jeszcze nie widziałem, ale to już jest ta wersja z opcją podłączenia do aplikacji. Poprzednie, no, z tego co widzę, to tylko kolorem się różnią. Instrukcja składa się z 2 tomów. O, jednak są naklejki, ale widzę, że głównie do oznaczenia silników. Ale jak w wykazie elementów możecie zobaczyć, tych nadruków jest całkiem sporo. No i mamy bardzo ładne zdjęcie prawdziwego Dominatora. Tutaj ten z klocków. Informacje o funkcjach. Kolejne zdjęcia, trochę informacji. No i kilka słów od Michała. Będzie 8 etapów budowania i skończyłem pierwszy etap budowy. Na razie podłączyłem na chwilę stary akumulator, żeby pokazać Wam te wszystkie mechanizmy i zacznijmy od najwyżej położonego silnika. On będzie odpowiedzialny tak naprawdę za dwie funkcje. Po pierwsze, tutaj wychodzi nam moc do zespołu żniwnego, który będzie tutaj podpięty. Jak widzicie, przy samym wyjściu z silnika mamy zejście z prędkości, przejście do przodu do szarego koła zębatego. Następnie mamy tutaj podpięte drugie szare koło zębate. No i tutaj mamy wyjście do tego zespołu żniwnego. Ale po drodze mamy tutaj jeszcze wyjście na prawo. Jak widzicie, moc idzie sobie tutaj. Następnie mamy zmianę kierunku. I tutaj mamy podpiętą belkę, która wprawia nam w ruch sita. Drugi silnik jest odpowiedzialny za napęd.
Na wyjściu z silnika mamy koło zębate 8, następnie mamy koło 24, czyli mamy duże zejście z prędkości. Następnie mamy przejście do czarnego koła zębatego, które jest połączone z dyferencjałem, czyli mamy kolejne zejście z prędkości. No i tutaj, jak widzicie, mamy kolejne, już trzecie zejście z prędkości. No i kolejny, trzeci silnik jest podpięty do dwóch siłowników, które będą nam podnosiły i opuszczały zespół żniwny. Jak widzicie, tutaj mamy wyjście z silnika, zejście w dół, następnie przejście do czarnego koła zębatego i wyprowadzenie mocy na prawo i na lewo do obu siłowników. Tutaj mamy zamocowany serwomotor, oczywiście odpowiedzialny za skręt. Dodatkowo na tylnej osi skrętnej mamy zawieszenie. Cała konstrukcja jak na razie jest bardzo dobrze usztywniona, jest bardzo mocna. I jestem po drugim etapie budowy. Mamy już zbudowany zbiornik ziarna. Chyba jak do tej pory najciekawsza konstrukcja. I jak widzicie, tutaj mamy siłownik. Do siłownika tutaj podpięte jest czarne koło zębate, które jest połączone z piaskowym. Następnie w środku przechodzimy przez całą długość i tutaj mamy mikrosilnik, który napędza tą funkcję. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy gumkę, która nam dociąga prawą klapę. Kolejny mechanizm, który budujemy w drugim etapie, to ten odpowiedzialny za otwieranie rury rozładowczej. Mechanizm jest oparty na elemencie ślimakowym oraz obrotnicy. A tutaj jest mikrosilnik, który wprawia w ruch tą funkcję. W tym drugim etapie budowania pojawiły się dwie wpadki. Pierwszą z nich to był brak konektora białego piątki. Na szczęście miałem w zapasie taki sam z Lego, ale wiadomo, jeśli ktoś nie ma w zapasie takiego elementu, no to już tutaj pojawia się problem. Druga wpadka to ubytek w białej płytce. To już drugi taki przypadek w zestawach Kady, które przeszły przez moje ręce. Jak pamiętacie, taka sama sytuacja była w Mazdzie, tej małej. Ubytek na szczęście jest na tyle nieduży, że nie rzuca się w oczy. I jestem pod koniec trzeciego etapu budowy. Doszedł nam mechanizm do podnoszenia rozdrabniacza słomy. Tutaj jest mikrosilnik odpowiedzialny za tą funkcję. Następnie mamy tutaj element ślimakowy, do którego podpięte jest sprzęgło. I do sprzęgła na akslu mamy podpięty łącznik. Do niego z kolei podpięta jest szara belka, która nam podnosi rozdrabniacz słomy.
trzecim etapie zaczynamy też budowę zespołu żniwnego. Tutaj za pomocą kardana podepniemy się tutaj do aksla. Czwarty etap to głównie klocki klasyczne. Budujemy mnóstwo szczegółów. Świetny pomysł na przymocowanie rurek za pomocą antenek. Chyba najbardziej taki irytujący moment to było wpinanie cieńszej rurki do grubszej. Miałem ochotę już ją przyciąć pod kątem, żeby udało się ją łatwiej po prostu wsunąć, ale na szczęście udało się ją po wielu próbach wsunąć bez przycinania. Jeszcze pokażę go z drugiej strony. Na koniec czwartego etapu przystosowujemy piloty do sterowania. Warto oczywiście wtedy też sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Ja to sprawdziłem, ale żeby nie pokazywać Wam dwa razy tego samego, to już wszystkie funkcje pokażę Wam po zbudowaniu całego dominatora. I dominator jest już gotowy. Jeśli chodzi o proces budowy, no to nie da się ukryć, że jest on fenomenalny. Jest mnóstwo mięsa technikowego, a tam, gdzie budujemy głównie z klocków klasycznych, jest z kolei sporo bardzo fajnych, bardzo ciekawych technik budowania. Szczególnie tam, gdzie uzyskujemy skosy, ale pojawiają się też momenty takie frustrujące, denerwujące i oprócz tych, o których już mówiłem, to mnie bardzo psuło satysfakcję z budowania tego zestawu łączenie ramek z dwóch części za pomocą ćwierćpinów. Tyle, ile się naprzeklinałem, to tylko ja wiem. Kolejny taki moment to te elementy giętkie tutaj na podajniku ślimakowym. Jak udało mi się wpiąć z jednej strony, to mi się wypinało z drugiej strony. Też trochę czasu mi to zajęło, ale mimo tych irytujących momentów, tak czy inaczej ten cały proces budowy naprawdę mi się bardzo, bardzo podobał. Jeśli chodzi o wygląd, to biorąc pod uwagę, że jest to zestaw z klocków, to jest on odwzorowany świetnie. Jest bardzo duża dbałość o szczegóły, zarówno te na zewnątrz, jak również te wewnątrz, jak widzicie. Ogromny plus za to, że możemy sobie te obudowy zdejmować i zaglądać do środka. Bardzo ładnie odwzorowana kabina. Jak patrzy się na ten zestaw z daleka, to aż trudno uwierzyć, że jest on zbudowany z klocków. Dodatkowo mamy bardzo ładne nadruki i brakuje mi trochę konsekwencji, ponieważ tutaj mamy na tych elementach z jednej i z drugiej strony naklejki. Wolałbym, żeby te elementy były zbudowane z klocków. No i minusem też jest to, że ta naklejka jest naklejona na kilka elementów. No i od razu jak pokazuję Wam tył dominatora, to też jedna kwestia techniczna. Tutaj w tych konektorach te wejścia na aksla nie zawsze są wypośrodkowane. Są minimalnie skręcone w prawo, w lewo. Przez to światła z tymi nadrukami nie są ustawione w jednej linii. Nie wiem, czy na filmie będzie to widać, ale prawa strona zjeżdża trochę na dół, lewa trochę idzie do góry. Dobra, przejdźmy sobie do wszystkich funkcji. Tutaj na górze mamy klapę, gdzie mamy oba akumulatory. I pierwsza funkcja to jest skręt. Miałem cichą nadzieję, że przy tych nowych akumulatorach będzie można kontrolować zakres skrętu, ale niestety nadal UKAD-y tej funkcji nie dostajemy. Tutaj sterujemy jazdą do przodu, do tyłu, ale tak jak widzicie, ta jazda nie jest równa.
I nie wiem, czy to jest kwestia uszkodzonego silnika, czy to jest kwestia kół zębatych, które mają być może luzy. Dlatego dajcie znać w komentarzach, czy u Was również tak to wygląda. Tutaj podnosimy i opuszczamy sobie zespół żniwny. Po lewej stronie pilota rozkładamy sobie rurę. Po lewej stronie na dolnym pilocie otwieramy sobie zbiornik. Prawym przyciskiem podnosimy i opuszczamy rozdrabniacz słomy. A tutaj uruchamiamy zespół żniwny. Fajne jest to, że możemy go sobie tutaj zahaczyć. Dzięki temu on działa nam również podczas jazdy. Zespół żniwny możemy sobie bardzo łatwo odpiąć. Wystarczy go podnieść do góry i wypiąć tutaj. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy przyczepkę. Tutaj możemy sobie chować i wysuwać koło. No i przyczepka służy do przewożenia zespołu żniwnego. Tutaj musimy akslami sobie trafić w otwory. Przyczepę oczywiście możemy sobie podpiąć do kombajnu. A jak chcemy sobie podpiąć z powrotem zespół żniwny, to podpinamy tutaj wejście do kardana. Następnie nakładamy od góry. Jeśli chodzi o sterowanie poprzez aplikację, to jest ona bardzo podobna do aplikacji z Control Plus. Wybieramy sobie konkretny zestaw. Podpinamy do akumulatorów. Najpierw jeden, potem drugi. I tak wygląda panel. W aplikacji też niestety jest tylko maksymalny skręt. Nie możemy sobie lekko skręcić, tak jak jest to na przykład w Control Plus w Lego. I jest to jak dla mnie duży minus. Tutaj mamy suwak do korzystania z funkcji, z tym, że najpierw musimy sobie konkretną funkcję wybrać. Tutaj możemy sobie zespół żniwny włączyć na stałe. Mamy jeszcze efekt dźwiękowy, ale nie wiem dlaczego on u mnie nie działa. Teraz sprawdźmy sobie dominatora na podłodze i na trochę nierównej kanapie. Jak mogliście zobaczyć, radzi sobie nawet na niewielkich nierównościach. Prędkość moim zdaniem jest idealna. No i cóż, podsumowując, dostajemy świetnie wyglądający model, świetnie odwzorowany. Jest tutaj ogromna dbałość o szczegóły. Jest bardzo ciekawy, interesujący proces budowy, mnogość funkcji,
Jest oczywiście trochę niedociągnięć, jak te uszkodzone elementy oraz brak płynnej jazdy. Najprościej mówiąc, trochę nim szarpie, zresztą jak mogliście to zobaczyć. Brak jednego elementu, ale mimo tych niedociągnięć, patrząc ogólnie na cały zestaw, na cały projekt, to na pewno jest to topka. Jak zawsze czekam na wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.